Cześć, witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Z tej strony Jarosław Koczyński. Koczyński przez ten od domków. W dzisiejszym odcinku jesteśmy już po raz trzeci w bardzo pogodnej Trzciance, gdzie kończymy budować dwa domy na wysokościach. Są to dwa projekty Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 35 m2, a po podłogach łącznie z antresolą tych metrów jest aż 48 m2. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać domki w zasadzie już na 99% poziomie ukończenia tego zakresu, który my mieliśmy, więc jest to stan deweloperski. Także nie przedłużamy, zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. No, to są i one. Domek numer 1, domek numer 2. Tak jak Wam mówiłem, jesteśmy w Trzciance, Wzgórza Kunowskie. Te domki są na wynajem, także polecam Wam, żeby już korzystać z tego ośrodka. A te domki w tym roku będą już wykończone, więc też będą, że tak powiem, do Waszej dyspozycji. Ja sam już się nie mogę doczekać, kiedy tutaj przyjadę i będę mógł spędzić weekend. Ten domek jest blisko 2 metry nad poziomem parkingu, a ten domek około 8 metrów nad poziomem parkingu. Wejdziemy tam sobie w dalszej części odcinka, także oglądajcie do końca i pokażę Wam, jaki widok się prezentuje z tamtego drugiego domku. Jeżeli byście chcieli zobaczyć te domy na etapie wcześniejszym, czyli jak były budowane, jak wyglądała konstrukcja, jak wyglądały te domy na etapie surowym, to macie na naszym kanale dwa poprzednie filmiki właśnie z tego miejsca. Także co, nie przedłużamy, zabiorę Was teraz do środka, do domku numer 1 i pokażę, jak to wygląda. No i wchodzimy do środeczka, jesteśmy w tym domku numer 1. Jak możecie zauważyć, na podłodze już są kable grzewcze rozłożone, a tutaj mamy do tych kabli właśnie sterowanie. Pozostało nam, jeżeli chodzi o nasze prace, zamontować tutaj barierki na antresoli, właśnie Kamil je szykuje, opisać skrzynkę elektryczną, ona będzie opisana, i obsadzić tutaj puszki elektryczne do końca. Natomiast już Wam pokazuję, jak ten domek wygląda po wejściu do środka. Od razu po prawej stronie mamy tutaj łazienkę. Jest to projekt lustrzanego odbicia względem tego, co mamy w standardzie na stronie internetowej, ale jesteśmy elastyczni, więc z takimi rzeczami nie ma problemu. W tym miejscu nie ma kabli grzewczych, ponieważ będzie kabina prysznicowa, natomiast w pozostałych miejscach już te kable grzewcze są. Idziemy dalej. Tutaj mamy tą dodatkową dolną sypialnię. I jak pamiętacie z poprzednich odcinków, to okno było tutaj. Natomiast z racji tego, że tam mamy wysoko budynek, no to patrzylibyśmy prosto z tego budynku do sypialni. Więc inwestor poprosił nas, żebyśmy to okno przesunęli w to miejsce, co też uczyniliśmy. I tak ta sypialenka wygląda. Tutaj można ustawić jedno łóżko pojedyncze, tutaj drugie łóżko pojedyncze. A tutaj na przykład w tej części można postawić szafę. Tutaj mamy sterowanie właśnie do tych kabli grzewczych. Ściany, jak widzicie, są poszpachlowane, będą przygotowywane do malowania. Tutaj mamy ten salon z aneksem kuchennym, gdzie przestrzeń do góry jest naprawdę bardzo wysoka, bo blisko aż 6 metrów i duże frontowe przeszklenie. Jak widzicie, piękna zieleń i las jest tutaj widoczny już z tego pierwszego domku. A tutaj będzie w tym miejscu aneks kuchenny i wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy, czyli zmywarka, lodówka, płyta indukcyjna, okap. To wszystko się tutaj mieści jak w normalnej kuchni i nie trzeba tu jakichś specjalnych stosować rozwiązań, które mogą podrażać te ceny. A tutaj na górze już koledzy ukończyli te barierki, które w standardzie inwestorom montujemy, tak żeby po prostu było na górze bezpiecznie. Słuchajcie, to zabiorę Was teraz na górę, pokażę Wam, jak widok z tej antresoli w domku numer 1 wygląda, bo prezentuje on się zacnie, a widok w domku numer 2 no już jest w ogóle super po prostu przestrzenny, ale to zobaczycie w dalszej części odcinka. I jestem na antresoli, wszedłem po tej drabince, mamy tutaj barierki, na antresoli jest blisko 20 m2, także naprawdę jest ta powierzchnia mocno wyczuwalna. Jest po prostu tutaj bardzo dużo miejsca, nie ma co tutaj oszukiwać w żaden sposób. Nasze odczucia pokazują to wszystko prawidłowo. Wysoka ściana kolankowa ponad 1,30 m, a w maksymalnym punkcie od podłogi do sufitu aż 2,80 m, więc jest tutaj naprawdę przestronnie. W sytuacji, gdy tutaj nie robimy dodatkowego okna,
warto pamiętać o tym, aby umieścić tutaj wentylację, ponieważ fizyki nie oszukamy i ciepłe powietrze zawsze będzie szło na górę. Natomiast będzie tutaj jednostka klimatyzacji, kubatura budynku około 300 m3, więc jedna jednostka klimatyzacji z powodzeniem w takich normalnych temperaturach letnich sobie radzi. No w sytuacjach, kiedy mamy 35-38 stopni, jak to w tym roku już było, no to jednostka klimy musi chodzić po prostu na maksa i warto jakiś wiatraczek też na tej antresoli wtedy mieć. Mówię o sytuacji, kiedy nie mamy tutaj z tyłu okna, bo jak śledzicie nasz kanał i oglądaliście na przykład nasz dom z Natalią na Grądach, to my to okno tutaj mamy i zawsze sugeruję, żeby to okno sobie tutaj zrobić. Ono w wersji poliftingowej, która ukaże się już w tym roku, będzie tutaj już po prostu w standardzie to okno i rekomendujemy, żeby zawsze je robić. Na górze na antresoli również mamy ogrzewanie podłogowe i również mamy tutaj dodatkowe, w sensie no, każde pomieszczenie ma swoje po prostu sterowanie. A tak przedstawia się widok z tej antresoli domku numer 1, a ja Was zabiorę teraz do domku numer 2, więc oglądamy dalej. Szykujemy barierki, także widzicie, ręczna robota. Ręczna robota jest zawsze najlepsza, bo jest po prostu ręczna. Jestem ciekaw Waszych pomysłów, co tutaj można zrobić w tym miejscu pod domkiem numer 2, bo tego miejsca jest tutaj naprawdę bardzo dużo i były już pomysły na przykład na saunę, były pomysły już na różnego rodzaju schowki, był pomysł na przykład, żeby zrobić tutaj taką spiżarnię na wino. No naprawdę jest tutaj po prostu bardzo dużo miejsca. Zobaczcie, ja mogę tutaj wejść, jestem w pełni wyprostowany. Może nie jestem dwumetrowym koszykarzem, ale te 1,80 m mam i stoję tutaj w pełni wyprostowany, czyli tutaj jest około 2 metrów przestrzeni, którą można po prostu wykorzystać. A znajdujemy się na bardzo stromej skarpie, więc i było to naprawdę bardzo duże wyzwanie zrobić takie właśnie fundamenty. Do domku prowadzą schodki, są już tutaj płyty zrobione. Pokażę Wam też taką ciekawostkę, która jest na tym domku, a mianowicie ona jest tutaj z tyłu. Jestem ciekaw, czy zgadniecie, co tutaj jest. Wpisujcie w komentarzu, co tutaj jest Waszym zdaniem, a ja po jakimś czasie w komentarzach Wam napiszę, co tutaj się dokładnie znajduje, bo jest to ciekawostka. Kolor czerwony jest słuszną podpowiedzią, od razu Wam tak powiem. No i co, wejdziemy teraz do środka, do tego drugiego domku. I jestem w środku w drugim domku. Słuchajcie, zaskoczeniem nie będzie, że ten domek jest dokładnie taki sam jak tamten domek. Czyli mamy tutaj łazieneczkę, tutaj będzie kabina prysznicowa, ubikacja, umywalka, tutaj mamy okienko. Wysokość do tej przestrzeni od podłogi to jest 2,50, około 2,50, troszeczkę ponad, więc jest tutaj naprawdę na dole również przestronnie. I tutaj również mamy przeniesione okno z tego miejsca na to miejsce. Tutaj wszędzie mamy te kable grzewcze porozkładane. Często pytacie nas, czy nasze domy są całoroczne. Tak, nasze domy są całoroczne. Posiadają dobre ocieplenie w ścianach, posiadają kable grzewcze, klimatyzację, łazienkę, kuchnię, aneks kuchenny, więc jak najbardziej są to domy całoroczne. Można w nich spędzać cały rok, nie bojąc się o jakąś termikę. Są to domy, które bardzo szybko się nagrzewają, co jest bardzo istotne z punktu widzenia kosztów, a jak wiemy, w przyszłym roku cena za energię elektryczną ma pójść kilkadziesiąt procent do góry, więc bardzo ważnym jest, żeby mieszkać w takich obiektach, które po prostu będą energooszczędne, a te domy zdecydowanie są energooszczędne, chociażby właśnie przez tą kubaturę, którą tutaj mamy, a nie jest ona jakaś przepastna. Robimy też domy Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 50 m2 i 70 m2. 50 po podłogach tutaj mają 66 m2, a 70 aż 90 m2, więc jest to naprawdę super opcja, super alternatywa dla mieszkania po prostu w bloku. Ponieważ taki domek, 35, razem już z ceną zakupu działki, możemy mieć już w cenie przeciętnej kawalerki.
50 to jest cena między kawalerką a dwupokojowym mieszkaniem, a 70 to jest odpowiednik dwupokojowego mieszkania, więc mówię o cenach, więc to jest naprawdę atrakcyjna forma i alternatywa dla mieszkania w bloku, jeżeli oczywiście ktoś może sobie na to pozwolić, na przykład pod kątem zawodowym czy też rodzinnym. Zobaczcie, jestem teraz na tym tarasiku, w tym drugim domu. Jest tutaj naprawdę bardzo wysoko, więc można sobie zrobić krzywdę i zdecydowanie tutaj inwestor będzie musiał sobie zrobić barierkę, żeby było tutaj po prostu bezpiecznie i to wcale nie niską, tylko taką barierkę z prawdziwego zdarzenia trzeba będzie tutaj zrobić, bo zobaczcie, że patrzymy sobie spokojnie na dach tego budynku, który jest przed nami. To co, zabiorę Was teraz na antresolę w tym drugim domku i pokażę Wam przede wszystkim widok, który z tej antresoli właśnie rozciąga się na ten właśnie ośrodek. A ja przypominam, że jesteśmy w ośrodku, który się nazywa Wzgórza Kunowskie i serdecznie Wam polecam wynająć sobie już te domki, które działają, a te niedługo będą po prostu w użytkowaniu. Idę po drabinę i wchodzę na antresolę. No i jestem na górze, na tej antresoli w drugim domku i widok z niej. Kamera tego może nie oddaje idealnie, ale naprawdę widok jest bardzo fajny. Widać przed nami ten domek pierwszy, domek drugi, ten domek trzeci. Pomiędzy tym domkiem a tym ostatnim domkiem jest basen, także naprawdę fajnie. Ale widać tutaj naprawdę na przestrzał bardzo ładny widoczek i jest tutaj bardzo wysoko. Jest to najwyżej, można powiedzieć, budowany dom, który zrobiliśmy względem różnicy terenów na jednej działce, bo w tym miejscu, w którym obecnie stoję, do poziomu parkingu jest dobrych kilkanaście metrów. Także naprawdę jest tutaj wysoko. Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do mieszkania w bloku gdzieś wysoko, to tutaj będzie miał identyczne, można powiedzieć, skojarzenia. Naprawdę jest tutaj wysoko, ale widoczek bardzo ładnie to oddaje. Przyjedźcie tu po prostu i zobaczcie na własne oczy, jak tutaj jest. Będziemy tutaj robili barierki, tak jak w tamtym domku, który widzieliście w pierwszej części filmu. Również mamy maty, 20 m2 antresoli, 1,30 m ściana kolankowa, wentylacja i tutaj do sufitu mamy 2,80 m. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak ten dom był budowany, zarówno w stanie takim szkieletu, jak i potem surowego, zamkniętego, no to są dwa odcinki na naszym kanale. Zobaczcie je na playliście Mezzanine Smart. Znajdziecie tam też w pełni wykończone, umeblowane domy. Także zapraszam Was do oglądania i śledzenia naszego kanału i naszych filmów. I tak to wygląda, słuchajcie. Bardzo mi się podoba ta realizacja. Jestem ciekaw Waszych opinii. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Mam nadzieję, że trzeci odcinek z ścianki bardzo Wam się spodobał. Planuję tutaj nagrać jeszcze czwarty odcinek. Po prostu przyjadę tutaj, wynajmę któryś z tych domków na weekend i pokażę Wam wówczas, jak tutaj inwestor te domki po prostu urządził. Więc po prostu śledźcie nasz kanał, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Jeżeli macie pytania, to komentujcie. A jeżeli myślicie o budowie z nami w przyszłym roku, to zapraszam do rezerwowania sobie miejsca na budowę, bo te miejsca sukcesywnie po prostu się kurczą. To wszystko z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć! Housmart. Jesteś u siebie.